Cześć, cześć. Znowu dzisiaj kolejne nagranie z miedzianego. Zobaczymy te kowale na porzeczkę, skoro tak polecacie. O, zaczyna się ciekawie od lina zwykłego. No zobaczymy, jak to będzie brało. Ja się ustawiłem nietypowo na tych brzozach. Zaraz wam pokażę, jak normalnie to się łowi. Ja tu mam ustawione 7-8 metrów i w ten sposób wrzucam. Macie zestaw, porzeczka, wszędzie te same haczyki. Dzisiaj jakieś takie dziwne kupiłem. Myślę, że zrobię retest, wrócę później jeszcze. To zobaczymy. Myślę, że tak będzie. Wrócę i będę jeszcze testował inne haczyki. Zobaczymy. Nie bardzo mam jak teraz dokończyć. Zobaczę. Też nie jestem pewien, czy będę pełną godzinę. Jest kolejny lin. Jakby tak się zdarzyło, to może jeszcze później faktycznie wrócę. Zobaczymy. Mapy nie pokazywałem, nie? No, także zobaczymy, jak tu będzie brało. Brzozy typowo to widzicie. One sam łowimy sobie tutaj, o. Chyba mogłem iść prawą stroną, co? Łowimy typowo tutaj. Często mamy te zaczepy od drzewa i nie lubię jak się ustawiać i szukam zawsze jakby się ustawić. Często łowiłem z lewej strony tej trawy. Także sam jestem ciekaw, jak lepiej się ustawić. O, jest kolejne zwykłe liny. Dobra, chwilę przerwy w jakichś takich fajnych rybach. Ciekawe, dinki wyskoczyło. Ciekawe, czy będzie ich więcej. No okej, wracam po przerwie. Miałem komputer uruchomiony. O, i to jest ten lin, którego chcę tu łowić. No, miałem komputer zostawiony, poszedłem na obiad, jak zwykle. 3 prawie. No to jest sztuka na happy hour. Także myślę, czekam. Ja idę na obiad, nie będę czekał. A tutaj co ja mam, taki hamulec miałem zostawiony i chyba odjechała na tyle metrów. No ale całe szczęście to nie jest coś dużego. Może nie typowego, ale coś niedużego. Zobaczymy, co to za ryba tam popłynęła. Przypłony mam 18-21. No tak, na tych dwóch wędkach tam mam generalnie haczyki i wszystko jest to samo, tylko na jednym jest przypon inny, chyba 18, tak mam 21. Także to nie jest problem, co? Próbuję tą rybę wciąć trochę. Może jest fajna i spadnie. Chyba C2 to jest. No a szkoda tej ryby wczoraj, nie? Na wczorajszym nagraniu. Co spadła, jestem ciekaw, co to było. To jest C2, co? No, czyli co, dinki było, jest C2. Ale generalnie nic takiego dziwnego tutaj nie bierze. Raczej takie przyłowy są pojedyncze. I tutaj co może być? Zwykły linek. No, zobaczcie, taka przerwa była 13 minut. O! Karp golec. Ciekaw jestem, czy będzie ich więcej. A tutaj, o! Kolejny linek taki, którego chcemy łowić. Oby więcej, oby więcej. O, i kolejny golec. 6 kg, coraz większy.
Coś mi tu trochę powalczyło. O. Hamulec znowu miałem za mało ustawiony. Ładny golec będzie. 12 kg. No to już jest sztuka. Dobra. Idę to sprzedać, bo już się nastałem. Godzina 10. W ogóle musiałbym iść 426. No może super nie jest jakiś wynik, ale jest sporo golców. Są te liny zwykłe, są kowale. W kawiarni muszę to jeszcze sprzedać, tu nic nie ma. Rasków to tam nie mam, pojedyncze jakieś wpadały. Tu jeden ten linek. Ja myślę, że zrobię sobie tą drugą sesję, taką inną trochę. Tak jak wspominałem na początku. Zobaczymy na inne haczyki. A tutaj 423. Dobra, myślę, że się pojawi jeszcze, będzie kolejna część tego filmu. No i tak jak mówiłem, to wracam. Ustawiłem się tutaj na tych brzozach, powiedzmy już tak normalnie. Porzeczki, zanęta. To już sobie montowałem w trakcie filmu, także w filmie macie inną trochę zanętę niż pokazywałem w tym zestawie. Tu widzicie, haczek zostawiłem tą dwójkę taką jak miałem tam, ale tu już mam tą mugę 10 i żeby mugę Bloody 10 i fajny golec wpadł 4 kg. Także na trzecim zestawie, jak go wyciągnę, myślę, że założę jakiś inny haczek chyba. Tak samo będę kombinował, może mniejszy? Tu mam 10, chociaż mniejsze niż 10 to nie, jakąś 6 musiałbym ogarnąć, a tu nie mam, tym chyba kiedyś łowiłem, to mi się nie podobało. To może bym musiał kupić jakiś haczyk. Tu siedzi znowu jakaś ryba, jak na złość, nie? Muszę podejść do sklepu, ogarnąć. Jest ładny golec, 5 kg. Dobra, co ja mogę kupić tak naprawdę? Nie wiem, jak biorą na dychę blody takie fajne, to może kupić 6? Takiego może bym kupił. Też jest ciekawy, jakiś inny trochę. Ale myślę, że jeszcze ogarnę innego blody. Tymczasem co tu? Czy coś się tu dzieje? Ja pozmieniam sobie na ten haczek. I zobaczymy, co będzie. Czy tu coś będzie brało? Muszę jeszcze tą szczytówkę dać 14. Nie wiem, czy 7 nie ustawić. A. W ogóle to za daleko ten zestaw jest ustawiony, bo jest sklipowany tak jak na początku tam mówiłem, na te 7-8 metrów. Na razie niech to poleży, ale myślę, że ja to zmienię, bo to bez sensu tak daleko. Jest jakiś fajny linek. O, 3,6, prawie krowkę. Kolejne ciekawe branie. O, jest pierwszy kowal. Tutaj stojąc w tym miejscu, powiedzmy, no przecież prędzej też powiedzmy, że łowiłem spod brzus, nie? I widzicie dalej na ten haczek 10 blodasa. Tą wędkę muszę przerzucić, bo się nic nie dzieje. Tamtą w międzyczasie, tą lewą wędkę też już przerzuciłem. Bo jak leżało na 7-8 metrach... O, kolejny kowal. To nie brało. Tu się zastanawiam, czy zmienić ten haczek, co prędzej kupiłem, go założyłem, ale jak wpadł kowal, to na razie to zostawię. Kolejny golec. Nie no, fajnie, że przy okazji tych linów, dużo ich może nie bierze, ale biorą te golce, nie? Tutaj ten haczek ja chyba zmienię. Tak jak się zastanawiałem, dam 6. Tego blodasa pokupiłem. No i póki co będę tak jeszcze łowił. Bo te blody wydaje mi się, że całkiem dobrze oddają.
Tu jest linek kilogramowy, a tam co tam pływa? O, kolejny kowal. I to na szóstkę. Czy ja kiedyś nie miałem szóstki założone na te kowale? Kolejny golec. I tu na tą lewą wędkę z tym dziwnym haczykiem. To oczywiście widzę, że zapomniałem zamknąć wędkę kabłąk. Tam płynie. To jest fajne branie na prawym zestawie, ale nic nie ciągnie, nie wyciąga zestawu. Tu jest kolejny golec. Na ten haczyk wielkości 10 takie ryby biorą, to jest ciekawe. Tutaj. O, kowal, jaki ładny. 3-1. No, prawie tak jak ten w pierwszej sesji. Tu mi się jakoś dłuższy czas ryba bawiła. Fajnie podskakiwała, ale tego nie nagrywałem, mówię, jak coś jakieś dziwne jest. A co to teraz będzie tutaj? Dłuższy tylko jakiś taki. Ile on może mieć? Ładny jest, nie? Szybko się poddał. 16 kg. No, konkretny. I dalej zobaczcie, nie? Haczek 10. Daje to do myślenia. Dobra, skończyły mi się siatki PVA. Mam tu jakąś dziwną zanętę. Nie wiem, czy ona tego czegoś nie popsuje, ale generalnie już w ogóle słabnie spot. Musiałbym mieć jeszcze kulki kruszone jeżyny północnej, bardziej chyba pokruszone właśnie, a nie pokruszone, tak jak mam. W ogóle zobaczcie, gdzie to poleciało na 5 metrów klips. Przecież my tu łowimy dużo bliżej. To jest ta sama zasada jak z markerem. Leci, wydaje mi się, dalej niż się łowi. Że te, wiecie, jak rzucacie przynęty, to one popadają jakby po skosie. No i tutaj zobaczcie, jest dużo w ogóle mi brań. A i przez chwilę nie miałem porzeczki tej fioletowo, miałem żółtą i brały karasie. Dość ciekawe, nie? Jest kolejny Kowalski. To już bez PV-a tutaj łowię. Tę wędkę z prawej strony ustawiłem tak jak na tej pierwszej sesji. Już haczyków nic nie zmieniałem. No ale tak jakoś dużo łapię, nie wiem. Po 45 minutach mam wrażenie, że to dużo gorzej bierze. W tej chyba pierwszej sesji też już się uspokajało. No to karasek tylko. Dobra. Trzeba to sprzedać. Zacznę od razu od kawiarni. O, co ciekawe, ten jeden lustrzyn się widzę udał. Kowala też będę miał. Bo i kilka tu wpadło. Czyli z samej kawiarni ze 140 jest, tak? 150. Do tego tu będzie... No jestem ciekaw. Tu dużo gorzej, widzicie. Po pół godziny patrzcie, jak mało rybek wpadło później. To nie jest nawet chyba kwestia tego, że się PV-a skończyło. Wydaje mi się, że tak generalnie ten spot słabnie, bo szybciej niż po godzinie. No ale dwie sesje fajne. W jednej sesji 3 kowale, tak? W tej chyba było 5 czy 6. Także całkiem fajnie siadło. Tu coś jeszcze siedzi. Dobra, ja sobie to wyciągam i kończę. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana. I na razie.